Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj moim gościem jest Darek, który łączy się z nami z Calgary. Cześć Darku, jak się masz? Mam się bardzo dobrze, dziękuję. Od razu chciałem pozdrowić twoją siostrę Anię, przez którą i twoją mamę oczywiście, którą też znam i przez którą się poznaliśmy, przez twoją siostrę dokładnie. Dziękuję, przekażę. Tak, z Anią już był wywiad, u mnie jest na kanale, a jeszcze mam nadzieję, że twoja mama się też uda namówić, więc pozdrawiamy mamę. Dobrze. Jak obejrzy, to może zmienić zdanie. Tak jest. A Darku, ty dzisiaj opowiesz o tym, jak jako 17-latek oczywiście zdecydowałeś się wyjechać z kraju, ale oczywiście zacznijmy od początku. Proszę powiedz, jak wyglądało twoje dzieciństwo i życie w Polsce przed wyjazdem, bo ty w sumie bardzo wcześnie wyjechałeś. Tak, wyjechałem bardzo wcześnie. Mieszkałem w Szczecinie. Chodziłem do jednego z najlepszych liceów w mieście. Miałem życie naprawdę bardzo fajne, bo moi rodzice w Polsce wtedy, w tych latach 80. prowadzili własną firmę. Także powodziło nam się w miarę dobrze, relatywnie do ludzi w tamtym okresie. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Także moje życie w Polsce naprawdę było super. Miałem bardzo dużo znajomych, miałem 16-17 lat, imprezy, tak jak taki typowy 17-latek. Dużo się działo. Miałem taką pierwszą, poważniejszą relację. No wszystko było naprawdę fajnie. Nie odczuwałem tych realiów komunistycznych, jak odczuwali może ludzie dorośli. No oczywiście to było wszystko takie szare i niezbyt atrakcyjne, ale ogólnie mogę powiedzieć, że naprawdę nie było źle. I moja mama w ogóle jest taką osobą bardzo dynamiczną i lubi, jak się w życiu dużo dzieje. No i wpadła na pomysł w 88 chyba czy 7 roku, żeby wyjechać do Norwegii, bo jej siostra mieszka w Danii, ona postanowiła, że pojedzie do Norwegii i postanowiła, żeby w tej Norwegii zostać, bo zawsze marzyła o tym, żeby gdzieś mieszkać w jakimś innym miejscu i po prostu rzuciła biznes i wyjechała z moją siostrą do Norwegii. I tak z perspektywy czasu to myślę, że to była bardziej dla niej też taka przygoda. Była wtedy w takich późnych latach 30., może 40 lat miała, nie, 30 parę. No to taka ostatni gwizdek, żeby może coś w życiu zmienić tak drastycznie i postanowiła, że tak zrobi. No ale wtedy takie były prawa azylowe, że w Norwegii nie mogła zostać, musiała wracać do Danii, bo Dania była jej pierwszym krajem tranzytowym. No i wróciła w sumie do Danii. No i ja po ukończeniu 3. klasy liceum miałem jechać na wakacje do ciotki do Danii. To był taki plan po prostu. No, miałem w Polsce dziewczynę, miałem znajomych, miała być matura za rok, wszystko już było takie poważne, nie? No ale pojechałem do Danii na wakacje i po przyjeździe do Danii moja mama spotkała się ze mną na promie, tam gdzie przyjeżdżał polski prom do Kopenhagi i mi oznajmiła, że muszę iść na policję i starać się o azyl. Okej, no to trochę się zdziwiłem, no ale nic. Jak mama kazała, to trzeba było iść. No i poszedłem na tą policję, tam zrobili zdjęcia, odciski palców i wylądowałem w obozie dla uchodźców. Sam 18-17 lat, prosto z promu. No i w tym obozie dla uchodźców byłem tam parę dni. Tam było dużo różnych ludzi. Wtedy to był okres tej wojny Iran chyba. Tam było dużo ludzi z tego rejonu. No i dowiedziałem się, że to pozostanie w Danii to nie jest taka prosta sprawa, bo Dania wtedy już te późne lata 80. tak troszeczkę zaostrzyła tą swoją politykę imigracyjną, nie przyjmowała ludzi. Szczególnie odnosiła się sceptycznie do Polaków, bo Polacy to już ta komuna w Polsce, tak można powiedzieć, była troszeczkę na kolanach. Mi się wydaje, że tak te państwa zachodnie czuły pismo nosem, że to już się niedługo wszystko zawali. No i tak wszystko szło bardzo wolno, tak na przetrzymanie. No,
a ja miałem taką naturę bardzo przygodową. Naczytałem się za młodych lat książek o Tomku, Bolek Lolek, jak pukali w globus, Tytus Romek i Atomek, jak skakał do filmu, wiesz, z westernu. No i miałem takie wyobrażenie, że po prostu byłem bardzo ciekawy świata i byłem bardzo tak nastawiony na przygodę. No i dowiedziałem się w tym obozie, wtedy jak tam byłem, że niektórzy ludzie po prostu tak sobie załatwiają wyjazdy do Kanady, do Australii. Ja pomyślałem, czemu nie? Otworzyły mi się bardzo szeroko oczy. Pomyślałem sobie, taki wyjazd do takich krajów jak Kanada czy Australia byłby bardzo ekscytujący, a wtedy w latach 80. Kanada to była jak inna gdzieś, wiesz, planeta. To w ogóle dzielił nas ocean i to była przepaść w ogóle kulturowo-technologiczna. Dla mnie sam lot samolotem to była niesamowita sprawa. No i postanowiłem, że może, wiesz, spróbuję. Nie? Napisałem listy do ambasad w Kopenhadze, no ale oczywiście jako 17-latek, nie byłem nawet pełnoletni, wszyscy powiedzieli, że nie są zainteresowani. No ale ktoś mi potem podpowiedział, że w Kanadzie jest taka możliwość, że można wysłać troszeczkę kasy i ten sponsor, wtedy to były polskie organizacje charytatywne i Kościół, sponsorują ludzi. Tam słyszałem u ciebie na kanale, parę osób opowiadało o tym. To była taka forma. No i moja mama pożyczyła pieniądze od mojej ciotki w Danii. Wysłaliśmy pieniądze i zaczął się ten cały proces starania się o emigrację. Musiałem przekonywać moją mamę bardzo dużo, że po prostu możesz sobie wyobrazić 17-letni chłopak i miałem sam jechać za ocean. Wszyscy się śmieli, bo wiesz, ja w Polsce miałem życie takie bardzo na tamte czasy, można powiedzieć, sielankowe. Nikt tak sobie naprawdę nie myślał, że mi się uda. Każdy myślał, że ja pojadę do Kanady i za 2 miesiące wrócę. No ale, no i druga sprawa to jest to, że też moja siostra, która wtedy miała 2,5 roku, Ania, była też bardzo istotna w tym całym przedsięwzięciu, bo moi rodzice mieli taką odskocznię trochę, bo wiesz, ja miałem 17 lat, Ania miała 2, no to moi rodzice mieli się kim zająć, jakbym był jedynakiem, to na pewno wydaje mi się, że nie doszłoby do tego, że nie pozwoliliby mi pojechać, nie? No ale prasowałem moją mamę i to tak nawet ciężko. Potem przyszedł czas, żeby prasować mojego tatę też. Nie była to łatwa sprawa, bo po prostu no, on się czuł tak jak ja bym uciekał z domu. No. W pewnym sensie może miał rację, nie? No ale nic, no, ja miałem już naprawdę nastawiony byłem na tą przygodę. Dla mnie to była niesamowita sprawa, taka okazja, żeby coś takiego, wiesz, doświadczyć. No i załatwiłem to i w kwietniu 88 czy 9 roku wsiadłem w samolot i przyjechałem do Winnipeg. Pożyczyli mi pieniądze na bilet w jedną stronę, pożyczyli mi pieniądze na kaucję, żeby wpłacić, żebym tu w ogóle mógł przyjechać. I pieniędzy za bardzo nie miałem żadnych. Także wylądowałem w Winnipeg z jedną torbą i no wiesz, jedna wielka przygoda, nie? To czy tam ktoś na ciebie w ogóle czekał i w którym roku jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć? Chyba był rok 89. Tak, 89, bo to był kwiecień 89, a w listopadzie 89 roku runął mur w Berlinie. I ten mur berliński po prostu stał się takim zarzewiem upadku tego systemu całego, bo to było takie bardzo duże wydarzenie. Także to był rok 89, kwiecień. No to dobrze, że wysłali emisariusza po mnie z kościoła, który również wynajął mi pokój u siebie w domu. Przyjechałem do niego do domu. No wszystko to było takie po prostu niesamowite. No wiesz, moje pojęcie o Ameryce Północnej to były filmy, wiesz, takiego typu jak Kojak, nie? I jak tam przyjechałem do tej Ameryki, no to dosłownie jakbym był w filmie. Jakbym był Tytus, który wskoczył przez ekran do westernu. Dla mnie to było takie wszystko niesamowite, nie? Wiesz, wszystko było inne. Domy inne, wtyczki do elektryczności inne, ludzie inaczej w ogóle myślą, nie? No i ci ludzie, którzy tam mnie odebrali na tym lotnisku, zawieźli mnie do tego domu i ta
i mówi mi ta pani, u której tam byłem, że muszę koniecznie być tak jak jej syn, który jest piekarzem w Safeway, bo to jest bardzo dobra praca no i po prostu taki jest mój kierunek, nie? A wiesz, ja zawsze byłem troszeczkę nastawiony na edukację i tak ich słuchałem, mówię, no okej, nie, wiesz, niech tak będzie. No i potem za 2 dni przyjechał po mnie jeden z tych księży, który, wiesz, no dla nich to też była taka trochę ciekawa sytuacja, bo taki młody chłopak przyjechał, wszyscy tak się trochę zainteresowali i tak chcieli mi też, wiesz, pomóc, nie? W ogóle, no, cała ta historia to jest jedna wielka ilość ludzi, którzy naprawdę są bardzo życzliwi, chcieli mi pomóc i to była taka, nawet jak nie wiedzieli, że mi pomagają, to też mi pomagali. No i ten facet po mnie przyjechał, pojechaliśmy do biura tego kanadyjskiego biura, tam gdzie się załatwia te numery socjalne i pamiętam, poszedłem tam i ta kobieta się mnie pyta przy załatwianiu tego numeru, czy mam pracę. Ja mówię, że nie mam, ale nie wiedziałem, że jest taki wymóg, żeby dostać numer, to muszę mieć pracę. No to mówię, poczekaj chwilę. Nawet ona nie zdążyła zareagować. Ja odszedłem od tego okienka, a obok tego biura była restauracja Wendy's. Poszedłem do tej restauracji, pracował tam taki facet z Holandii i się go pytam, czy szukają chętnego do pracy, bo muszę mieć pracę. On mówi, tak, mówi, szukamy. I zatrudnił mnie od razu. No i potem poszedłem z tego Wendy's tam obok do tego, wiesz, biura i mówię do tej baby przy okienku, mówię, mam już teraz pracę. No i na drugi dzień od przyjazdu miałem, wiesz, pracę, nie? No i jak wszedłem do tego Wendy's, to tam, wiesz, tam pracowali wszyscy ludzie tacy na przykład w moim wieku, bo to ja miałem wtedy 18 lat. Tam pracowała gównażeria, która chodziła do różnych szkół, po prostu inni 18-latkowie. Także bardzo szybko nawiązałem z nimi kontakt, dowiedzieli się, jaka jest moja sytuacja. Wiesz, zaczęli mi dawać jakieś używane meble, jakiś stary zdezelowany rower, którym potem przez parę lat jeździłem. Wiesz, no po prostu ludzie się zaczęli, tak wiesz, nade mną troszeczkę litować, nie? Tak. Ale że już miałem takie środowisko trochę, bo wszedłem tam w tą restaurację, no to już nie czułem się, że jestem sam. Każdy krok to była jedna wielka przygoda, nie? I przede wszystkim miałem pracę na 8 godzin dziennie, którym, wiesz, nie siedziałem w domu, nie myślałem o tym, że tęsknię czy coś, tylko po prostu miałem pracę od razu, miałem gdzie iść i co robić, nie? No i pamiętam, kazali mi do tego Wendy's kupić buty sobie czarne i czarne spodnie. To posłuchaj, to jest taka, też mi się to przypomniało. Wtedy para czarnych butów kosztowała, wyobraź sobie, $100. To czyli więcej niż dzisiaj. Kupiłem buty, bo wtedy, wiesz, nie było butów made in China. Wszystko jeszcze wtedy robili w Kanadzie, nie? Kupiłem te buty, poszedłem do roboty. Za 2 tygodnie dostałem pierwszą wypłatę. Za 2 tygodnie pracy, full time, dostałem po odjęciu wszystkich taksów, wszystkiego, czek na $330. Bo to było wszystko za tą stawkę minimalną. Żałuję, że nie zrobiłem kserokopii tego, wiesz, czeku, bo bym sobie to dzisiaj w biurze powiesił. No ale okej, no był czek, miałem pieniądze, mogłem zapłacić czynsz, kosztował mnie ten czynsz $250, zostało mi $70 na, wiesz, wyżywienie, było okej, miałem rower, no to wszystko było jedną wielką przygodą. Ani razu nie czułem się, że jestem jakoś tak, wiesz, źle potraktowany, czy że jest mi źle. No i przypomniałem sobie za 2 tygodnie, że przecież muszę zadzwonić do domu i powiedzieć mojej mamie, że wszystko jest w porządku. A moja mama, to wtedy jeszcze, wiesz, nie było telefonów, że coś. Potem się okazało, że moja mama dzwoniła tam do tego kościoła, szukała mnie, bo nie wiedziała, co się ze mną stało, nie? No i w końcu za 2 tygodnie się połączyłem, dostałem oczywiście wielki ochrzan, no ale była bardzo szczęśliwa i było okej. Potem po tej pracy w Wendy's
poznałem przez tego księdza takiego gościa z Polski, który miał pracę w fabryce butów kowbojskich. No i się zapytałem go, czy mi może pomóc, żeby dostać pracę tam. No i zapisałem się do tej pracy, to też było gdzieś w kwietniu. To wszystko bardzo szybko się wydarzyło. W Wendy's przełożyłem sobie pracę na wieczory i noc, a buty kowbojskie miałem na dzień. I poszedłem wbijać gwoździe do butów kowbojskich. Od 7 rano do 3 po południu, a od 4 do 11 w tym Wendy's. Czyli tak naprawdę to nie miałem czasu, żeby o niczym myśleć, bo cały czas byłem zajęty, pracą. I odkładałem pieniądze, bo jak zacząłem pracę w tych butach, to zobaczyłem ludzie starsi ode mnie, jak to wygląda praca takich ludzi, którzy tam byli po 20 lat. Mówię, no nic, trzeba iść się uczyć, nie? I postanowiłem odłożę pieniądze, bo szkoła zaczynała się dopiero od września, no to miałem czas, od kwietnia aż do września, żeby popracować, odłożyć kasę, żeby móc wrócić do szkoły. Także, no i tam jeszcze inne były przygody, łapałem się każdej możliwej fuchy, jaką mogłem, spotkałem dużo niesamowitych ludzi, takich ciekawych, bo to każdy miał ciekawą historię, nie? Trochę się nauczyłem, bo to też, wyjechałem z Polski taki troszeczkę naiwny, a tam w Kanadzie zetknąłem się z takim prawdziwym, życiem, nie? Po prostu zobaczyłem, jak ciężko ludzie pracują, jak to wszystko wygląda. Tak naprawdę, ludzie byli tak trochę zainteresowani moją sytuacją, ale każdy ma swoją rodzinę, każdy chce pomóc, no ale pomoże ci tylko do pewnego stopnia, a tak naprawdę to musisz się zająć sobą sam. Nie? Tak. A czy duża Polonia wtedy była w Winnipeg? Wiesz co, tak naprawdę to nie wiem, ale chyba była, bo tam w tym kościele dużo ludzi było. Ja tam za bardzo nie byłem zaangażowany w Polonię, bo tak jak ci mówię, spotkałem ludzi w tym Wendy's w swoim wieku. Oni tam mnie zabierali, były śmiechy, chichy, wygłupy, tak jak 17-latkowie. W ogóle nie odbiegałem, a znałem, angielski, nie odbiegałem od nich w ogóle, jeżeli chodzi o chęć do wygłupiania się i do robienia różnych rzeczy, nie? Także no było okej, nie? W ogóle nie czułem, że jestem jakimś emigrantem, czy zostałem bardzo szybko zaakceptowany. Było bardzo, w porządku. Tak. Czyli ty po prostu odkładałeś pieniądze, aby wrócić do szkoły i skończyć też tam szkołę. Musiałem w ogóle skończyć 12 klasę, czyli skończyć high school, nie? Bo nie miałem, z Polski wyjechałem po 3 klasie liceum. To mi zaakceptowali tą edukację do tego stopnia, no ale potem musiałem jednak zrobić tą 12 klasę w szkole. No i mój tata przyjechał do mnie, bo chciał bardzo, żebym wrócił do Polski, bo uciekłem z domu. Przyjechał z misją, żeby mnie po prostu przekonać, żebym wrócił, bo to życie jest takie ciężkie. No jak każdy rodzic chciał, żeby mi było łatwiej w życiu, nie? No i jak przyjechał, zobaczył te warunki, w których ja tam byłem, a to były takie warunki troszeczkę, koczownicze, no to trochę dokonał zmian w mojej, rzeczywistości. Mój tata wtedy przyjechał w sierpniu i żeby mnie troszeczkę zmotywować do powrotu do domu, to wziął wszystkie pieniądze, które ja odkładałem do szkoły i wysłał do Polski, nie? Także zostałem bez kasy. No i powiedział, okej, no jak chcesz, żeby tak było, no to dawaj, nie? No to ja się zapisałem do szkoły, do high school, poszedłem do szkoły i w szkole pracowałem cały dzień, znaczy byłem w szkole cały dzień, a wieczorem po szkole codziennie chodziłem do pracy do tego Wendy's. I tam pracowałem do 11 wieczorem, wracałem do domu. Dobrze była sytuacja, że akurat edukacja w Polsce wtedy była na wysokim poziomie i moja edukacja do 3 klasy liceum, to tak się stało, że ta edukacja w 3 klasie polskiego liceum to była dosłownie ta sama edukacja, co w 12 klasie w Kanadzie. Czyli dla mnie te wszystkie kursy, które ja brałem, a brałem kursy takie na poziomie, żeby potem móc pójść na uniwersytet, to nie było to takie bardzo
wymagające, bo po prostu matematyka 12 klasy w Kanadzie była matematyką 3 klasy liceum w Polsce. Nie było tak źle. Także jedyną rzeczą, która była istotna, to jest to, że to doświadczenie w tej szkole pozwoliło mi na to, żeby doszlifować język. Nie, bo jednak, wiesz, znałem angielski, ale nie znałem pojęć takich matematycznych, fizycznych, biologicznych. Wiesz, dużo się nauczyłem angielskiego i potem takiego języka potocznego nauczyłem się tam w tym Wendy's, bo wiesz, ludzie sobie ze mnie robili żarty, że czegoś nie rozumiałem czy coś, ale wiesz, ja tam po mnie to wszystko spływało jak po kaczce, ale uczyłem się tego, nie? I po prostu nauczyłem się angielskiego na tyle, żeby funkcjonować całkiem okej, bardzo szybko. No i zapisałem się do tej szkoły, poszedłem do szkoły, w szkole okazało się, że no tak, tata w domu, jak żona, wiesz, w ciąży, szkoła, musiałem się zająć jeszcze moim tatą, który też był i wiesz, mi robił wojnę podjazdową, żebym wracał z nim, wiesz, do domu, nie? Także to nie było tak, że ja szedłem po szkole do domu, czy po pracy i miałem, wiesz, kibica, tylko miałem po prostu prasowanie, żeby wracać, bo jest ciężko, bo jest strasznie, bo to, że tamto. Okej, no i tak, tata był, także sytuacja była taka trochę nieciekawa. Pieniędzy było mało, bo z tego Wendy's wyobraź sobie, ile tam mogłem zarobić. I poszedłem w szkole do takiego counselor. Nie wiem, jak to w Polsce takie osoby się nazywają, czy w ogóle są, ale chyba nie ma. Są takie, wiesz, osoby, które mają się zajmować socjalnym dobrobytem uczniów, nie? No i mówię do tego, ten facet się nazywał Sheldon Mindel. Mówię do niego, no proszę pana, czy jest jakaś pomoc, bo jestem w takiej sytuacji, jestem sam. Czy może jakiś scholarship, czy coś. A ten pan spojrzał się na mnie, to było gdzieś, ja wiem, jak się zapisałem do szkoły we wrześniu, to poszedłem do niego gdzieś tak październik, listopad. Facet się na mnie spojrzał mi się w oczy i mówi, wiesz co, mówi, my w Kanadzie nie lubimy ludzi, którzy potrzebują pomocy. I się sprawa zamknęła. Także, no ale wiesz, ja znowu nie za bardzo wiedziałem, miałem 18 lat, co ja tam wiedziałem. Tak mi, wiesz, powiedział. Wziąłem to wszystko z dobrobytem inwentarza. Mówię, okej, no chyba tak jest, nie lubią ludzi, którzy potrzebują pomocy, no to muszę sobie radzić sam. No i wróciłem do roboty i nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak miejsce, gdzie można dostać za darmo, wiesz, żarcie, czy są jakieś organizacje charytatywne. Nawet tego nie szukałem, bo po prostu no, powiedziała mi osoba zaufana, że tutaj nie ma pomocy, nie? Także, no ale okej, powiedział mi tak, nie ma o czym mówić. W szkole potem w tej 12 klasie dostałem nawet dobre oceny, dali mi nagrodę na koniec. I dali mi nagrodę na tyle, że ta nagroda opłaciła mi pierwszy rok studiów. A że miałem dobre oceny, to przyjęli mnie na studia. No i potem mojemu tacie powiedziałem, słuchaj, zobacz, dostałem nagrodę, wszystko idzie naprzód, jakoś okej, daj mi spróbować, pójdę na studia, jak mi będzie trudno, no to wracam. A ile twój tata tam był? To on chyba długo Pół został. roku. Przyjechał w sierpniu i do lutego był. To I co w lutym słuchaj, wyjechał i dosłownie był pewien, że jak wyjechał w lutym, że ja tylko skończę tą 12 klasę high school i wracam do Polski. Taka była rozmowa. No i ja mówiłem okej, nie? No ale potem jak skończyłem tą 12 klasę, moi rodzice kupili mi bilet, żebym wracał do Polski i ja wtedy pojechałem, no i właśnie taka była rozmowa. Słuchajcie, no zostałem przyjęty do szkoły, mam naukę za darmo, pracę mam, jakoś sobie poradzę, nie? No i wiesz, zobaczyli może, szczególnie mój tata, nie? Zobaczył wtedy, że wiesz, no jakoś sobie wszystko tam poukładałem. Nie zostałem, wiesz, alkoholikiem czy narkomanem. Nie okradałem nikogo. Więc powiedział, okej, no to wracaj i spróbuj, nie? No i tak się stało. to co cię tak ciągnęło do tej Kanady? Czemu tak bardzo chciałeś zostać? Bo bardzo mało zarabiałeś. Tak jak mówiłeś, mieszkałeś pewnie, wynajmowałeś jeden pokój, jak się domyślam. Twój tata Dziadostwo, no dosłownie.
Tak, i Słuchaj, jak tata, się przeprowadziłem z moim ojcem tam do tego, wiesz, mieszkania, bo on chciał, żebym od tego faceta z tego kościoła, żeby tam wyjechać stamtąd, no to żeśmy wynajęli jednopokojowe mieszkanie. Przychodzę do jego mieszkania, mebli nie mam, jakoś musimy spać. Patrzę, w śmietniku jest, wiesz, materac. Wyciągnąłem ten materac, no i wiesz, przytargałem go do domu i potem z ojcem na jednym materacu, w jednym łóżku żeśmy, wiesz, spali. To było jak, wiesz, w noweli Prusa w XIX wieku, nie? Także sytuacja była, no, dosłownie niesamowita. No ale słuchaj, no co mnie trzymało? Poznałem fajnych, wiesz, ludzi. Przygoda była super. Pierwszy raz w życiu poczułem się samodzielny. Pracowałem, ktoś mi płacił, decydowałem sam za siebie. Miałem jakiś tam cel, bo chciałem iść do szkoły. W szkole mi dobrze szło. Także wydaje mi się, że jakby mi było trudno i ciężko i rzeczywiście miałbym jakieś takie wyzwania, których nie mógłbym sprostać, to na pewno miałbym inne odczucie. Ale że wiesz, no znałem dużo ludzi w moim wieku, poznałem naprawdę, poza tym Sheldonem, to inni ludzie byli bardzo przyjaźni, się tak zainteresowali mną, poznałem bardzo dużo, wiesz, nauczycieli, którzy też byli ciekawi mojej sytuacji. Jeden facet, wiesz, w szkole też, w tym high school, w ogóle nakierował mnie, żebym poszedł na studia, tak dzięki niemu to w sumie się wszystko stało, nie? On mi powiedział, nie, wiesz, zrób to, zrób tamto, tak trochę mi dał, wiesz, dobrych rad. Także no naprawdę poznałem dużo super życzliwych ludzi, którzy tak od serca zainteresowali się mną jako osobą. Także nie czułem się jakoś tak wyalienowany, poczułem się od razu zaakceptowany, poczułem się częścią społeczności, w której byłem. Naprawdę jakoś odnalazłem się w tym wszystkim. No i było też, były też śmiechy i wiesz, no było naprawdę tak troszeczkę beztrosko, nie? No wiesz, ja miałem 18 lat, nie miałem żadnych odpowiedzialności. Nie miałem nikogo na utrzymaniu, wiesz. Jak nie zjadłem obiadu, czy nie miało mnie stać na to, żeby kupić jedzenie, no to była moja sprawa. Nie miałem samochodu, wszędzie jeździłem rowerem. Nikt, wiesz, nie narzekał, nikt mi nie suszył głowy, nikt nie miał żadnych wymagań. Po prostu, no, byłem królem swojego własnego podwórka. my jeszcze przed rozmową właśnie wspomnieliśmy o naszych synach, którzy są teraz podobnym, No znaczy właśnie, no. mój jest teraz w podobnym wieku, będzie miał niedługo 17 lat. I Ale tak, wiesz co, mój syn czy twój syn po prostu nie czuje smaku tej wolności. Nie czuje, jakby poczuł, jak to jest, jak jest być po prostu wolnym. To jest tak jak pies, który żyje w budzie i mu na łańcuchu i dostaje codziennie miskę dobrej wyżery. I wiesz, no nie wie, co to znaczy wolność. Bieganie jak wilk po polach, oddychanie świeżym powietrzem. Oczywiście, że musi upolować sobie sarenkę, czy tam czasem chodzi, wiesz, głodny, ale to jest wolny wilk, który biega i oddycha świeżym powietrzem, a nie taki, wiesz. Mój syn oczywiście nie zna tego uczucia, także no co ma powiedzieć? Jest mu dobrze i po prostu żyje tak, jak żyje, nie? Ja nie mam do niego żalu. Oczywiście chcę mu stworzyć jak najlepsze warunki, ale w porównaniu z moim doświadczeniem wolności, decydowania o sobie, po prostu pisania swojej własnej historii, wszystko zależy od ciebie, czy ty pójdziesz w lewo, czy w prawo, czy pójdziesz na taki kierunek, czy na inny. Nikt nie mówi ci nic, co masz robić. Sam musisz do wszystkiego dojść sam. W pewnym sensie wydaje mi się, że jest to duża taka personalna satysfakcja z tego. tak, zgadza się. A ty, jak wspomniałeś tą historię z materacem, to wiesz, ja miałem podobną historię w sumie, bo tylko, że ja nie wyciągnąłem materaca ze śmietnika, tylko ktoś go oddał chyba za darmo, bo ja jak przyjechałem, mieszkałem chwilę, u mojego kolegi mieszkałem trochę, do którego w sumie przyjechałem, to było do Chicago i ktoś tam chyba dał mi jego znajomi, jacyś tam dali właśnie stary materac i ja z tym, jak ja się przeprowadzałem, bo ja też w końcu wynająłem, ale pokój wynająłem w takim mieszkaniu, gdzie tam mieszkała jeszcze jedna osoba i właśnie pamiętam, że właśnie wszystko, co miałem, to z tą swoją zieloną małą walizką, z którą przyjechałem i ten materac i praktycznie spałem, tylko wiesz, musiałem sobie wszystko kupować, żeby się czymś przykryć. To w pokoju miałem
pudełko tylko, raczej ten, wiesz, moją walizkę i ten materac tylko praktycznie stał, nie było żadnych, w ogóle był pusty ten pokój, żadnych mebli też tam nie było. No właśnie. Kupiłem telewizor. To musiałem na czymś ten telewizor potem postawić, no bo na podłodze nie mógł stać. No to gdzieś znalazłem takie cegły pustaki. Przytargałem te cegły do domu i z tych cegieł zrobiłem sobie wiesz, pod telewizor. stolik pod telewizor, nie? No ale co, było okej. Nikt innych wymagań nie miał. To był mój wybór. Tak. Także Ja wiesz. Ja też tak miałem, że też taka troszkę może podobna sytuacja, że szukałem pracy i w końcu poszedłem do takiego tygodnika polonijnego w Chicago no i tam powiedziałem, że szukam pracy i że robię to i oni mi dali, żebym im zrobił reklamy przykładowe, czy raczej mieli reklamy do zrobienia, żebym im zrobił i tylko po prostu zobaczyć, co ja potrafię zrobić. No to ja mówię, że nie ma problemu, że to wszystko, dali mi materiały, co tam ma być napisane, jakieś zdjęcie do zeskanowania i wyszedłem stamtąd i poszedłem szukać jakiegoś komputera, bo ja komputera nie miałem, żeby im cokolwiek wtedy zrobić i kupiłem właśnie jakiś używany komputer. I ja już to w sumie opowiadałem kiedyś na kanale no i tak właśnie podobna historia, że wszystko, nie miałem nic praktycznie, musiałem sobie wszystko Totalna improwizacja. kupować na bieżąco po prostu. Kupować albo ktoś ci coś tam dał, nie? Telewizor dostałem za darmo, tak, to telewizor Tak, dostałem. Ja byłem bardzo częstym gościem pawnshopów, bo tam można było kupić różne rzeczy za tanio, nie? Tak. To wiesz, z jednej strony przychodzili pijaki i dawali różne rzeczy pod zastaw, żeby dostać pieniądze na wódkę, a ja kupowałem to, nie? Także wiesz, telewizor, nie wiem za ile tam kupiłem, ale nie było to drogie. No ale miałem potem telewizor. No i potem wtedy oczywiście też trzeba było kupić najważniejszą rzecz, którą taki młody człowiek mógł mieć, czyli wieżę. No, Technicsa kupiłem. W Polsce wtedy to była wielki szpan. Tak. No i wiesz, no jak już miałem telewizor i wieżę, no to posłuchaj, no to byłem jak Donald Trump się poczułem, nie? Była, wiesz, muzyka, było wesoło, było okej. Tak. A ty wspomniałeś, że potem wróciłeś z Polski do Kanady i poszedłeś od razu na studia, tak? I to Wiesz było... co, pojechałem do Polski w lecie w 90 roku i wiesz co, muszę ci powiedzieć, że to była najcięższa dla mnie wizyta i taka, jeżeli był moment, w którym rzeczywiście miałem takie zawahanie emocjonalne, czy robię dobrze, to właśnie była ta wizyta w Polsce w 90 roku. Bo jeszcze byłem wtedy taki, wiesz, no emocjonalnie niedorozwinięty trochę. Pojechałem do Polski, wiesz, mama, dom, przypomniały mi się dobre czasy, mama gotuje. Po prostu, no wróciłem do rodzinnego gniazda. Mało tego. Wszyscy moi znajomi, którzy wtedy w Polsce jeszcze byli, to wiesz, jeszcze to był czas, że nie byli żonaci, nie mieli też, czyli był powrót do starych znajomości, dyskoteki. No było naprawdę super, wiesz, no ludzie po prostu przyjęli mnie z powrotem, tak jak to by było tydzień temu, nie? No i byłem w tej Polsce, nie wiem, może z miesiąc, może z półtorej, no i przyszedł dzień, że trzeba było wracać do Kanady. No i wiesz, i to odczucie, że wiedziałem, jak już smakuje wolność w Kanadzie i z czym to się wiąże. No i to odczucie w Polsce, powrót do starych śmieci i do starych zależności. I dziewczynę wtedy w Polsce jeszcze miałem, także wiesz, no wszystko było to takie, musiałem znowu tą pępowinę odciąć, nie? I pamiętam, jak mnie już rodzice odwieźli na samolot do Berlina, wtedy wracaliśmy z Berlina, jeszcze był wtedy bezpośredni lot, notabene między Calgary a Berlinem. To czułem dosłownie taki fizyczny ból tego rozstania, wiesz? I moi rodzice też chyba czuli ten ból, ale ja naprawdę wtedy dla mnie to była bardzo taka... Pamiętam to odczucie do dziś. To tak jakby ci ktoś umarł, wiesz? To tak było takie naprawdę trudne odczucie. I wróciłem do Kanady, jeszcze to odczucie jakoś tak trwało trochę, no ale potem znowu wszedłem w te tryby tutaj tego życia
no i wiedziałem, trochę byłem podniecony tym, że zaczynam uniwersytet, że tak już wiesz, no taka bardziej poważna zmiana. Także no wszystko wróciło jakoś tak wróciło na te tory sprzed, nie? No na uniwersytecie, wiesz, poznałem nowych ludzi, nowych znajomych, poznałem swoją żonę na pierwszym roku uniwersytetu, no to wtedy jak już miałem taką poważną dziewczynę, no to już, wiesz, nic nie wiedziała o materacu ze śmietnika, ale, ale było wszystko super, nie? Dalej jest twoją żoną? Dalej jest, pomimo tego materaca. A powiedziałaś jej kiedyś o tym materacu? Tak, powiedziałem. No ona zna moją historię. Tak, wiesz, no widziała, obserwowała mnie od tych takich wczesnego okresu, nie? Jak jeździłem wszędzie rowerem, wiesz, na randki rowerem czy autobusem. No po prostu żyłem jak taki kojot, wiesz, to po prostu to nie było, ale wiesz, wszyscy się patrzyli, rodzice mojej dziewczyny patrzyli się na mnie bardzo sceptycznie, bo wiesz, no taki młody kojot, czego on od naszej córki chce. Nie ma żadnego, wiesz, no jest sam, nie ma żadnych podstaw na dobrego syna, nie ma żadnych, wiesz, majętności, biedny jak mysz kościelna, chudy, bo wtedy, wiesz, ważyłem 70 kilo, bo czasem, wiesz, nie dojadałem, z tego względu, że mieszkałem sam, to wiesz, no to wiesz, byłem takim trochę podejrzanym osobnikiem, nie? Babcia, pamiętam, mojej dziewczyny wtedy mówi, bo zostałem zaproszony do nich na Wigilię, nie? Mówi, tak się na mnie patrzy, mówi, trzeba go trochę dożywić, bo on taki trochę niedożywiony jest, ten chłopak. Także wiesz, no wszyscy patrzyli się na mnie tak trochę podejrzliwie, nie? Nikt nie chciał we mnie zainwestować, ani emocjonalnie, ani finansowo. Także byłem całkowicie zdany na siebie, jakoś musiałem przebrnąć przez ten śnieg sam, nie? No ale wiesz, mnie to wtedy nie za bardzo męczyło mnie to, nie miałem to na mnie żadnego negatywnego wpływu, po prostu cieszyłem się każdym dniem, wszystko było okej, nie? Tak, i może wspomnieli, bo to żona Kanadyjką jest. Tak. Była kanadyjska rodzina. No to... Tak powiem ci naprawdę, to przez to, że to tak się wszystko szybko stało z tą pracą w tym Wendy's i tam inną pracą potem i szkoła i poznałem ludzi w szkole to tak naprawdę nie miałem żadnego kontaktu z Polonią aż do czasu, kiedy sprowadziłem swoich rodziców, czyli tak przez 10 lat. Nie było, słuchaj, internetu, nie było, telefon był sporadyczny, radia, telewizji polskiego nie było. Ludzie do Polski jeździli rzadko, nie było polskiej prasy, tak, nie miałem tak za bardzo dostępu. Wszystko było po angielsku. Dziewczyna z Kanady, koledzy, koleżanki z Kanady, szkoła po angielsku, praca po angielsku. No to tak nawet nie miałem okazji, żeby w tą Polonię tak jakoś wejść, bo nie miałem kontaktu z tymi ludźmi. Także wiesz, dopiero jakoś potem tak wszystko zakręciło trochę o 180 stopni, że tak nawiązałem większy kontakt z ludźmi, bardziej przez swój zawód, który teraz wykonuję. Ale ty studiowałeś to jeszcze w Winnipegu było? Tak, czy... tak. Ja dopiero do Calgary przyjechałem w 95 roku, jak skończyłem studia w Winnipeg. Napisałem egzamin CA w Winnipegu i po zakończeniu tego egzamin skończył się w piątek. Już tak miałem dosyć tego Winnipegu, że w sobotę o 7 rano, wtedy już miałem samochód, spakowałem wszystko i ruszyłem na zachód. To jaki pierwszy samochód sobie kupiłeś? Kupiłem samochód Chevrolet Cavalier. Poczekaj, to nie jest osobowy, to jest ten. Osobowy, dwudrzwiowy kup, pamiętam. Pierwszy co kupiłem samochód, wyjechałem samochodem i walnąłem gościa w tył. No ale nic, nauczyłem się jeździć. W Polsce nie byłem zbyt dobrym kierowcą, ale tutaj jakoś nauczyłem się, także było okej. Ale słuchaj, pierwszy samochód to kupiłem dopiero w roku 94, to tak na koniec studiów. Po 5 latach praktycznie. Przez 5 lat demałem wszędzie rowerkiem. To ile zapłaciłeś za ten samochód? 4000. To dużo. Pamiętam jeszcze, wiesz co, wtedy poszedłem do banku, żeby wypłacić 4000, bo kupiłem od gościa za gotówkę.
wyobraź sobie, dali mi 4 banknoty $1000. Były takie w ogóle wtedy? Były banknoty $1000, takie fioletowe, i pamiętam, dałem temu gościowi, nawet on sam się, wiesz, zdziwił, dałem mu 4 banknoty po $1000. No wow. Ja. Ja swój pierwszy kupiłem za $400. Nie, no ja kupiłem taki, wiesz, już wtedy miałem pracę, odłożyłem trochę kasy, wiesz, dostałem tam parę nagród w szkole, a że wiesz, nie miałem samochodu przez 5 lat, to trochę mogłem odłożyć, bo moje wydatki to były praktycznie, mój cały budżet, wiesz, miesięczny to było paręset dolarów. To były śmieszne, wiesz, pieniądze. A potrzeby miałem naprawdę zerowe. Także żyłem po prostu jak wiesz, kojot. Nie kupowałem żadnych rzeczy nowych, ciuchów za bardzo. Nie miałem, tak naprawdę to nic nie kupowałem. Nigdzie nie podróżowałem, bo mnie nie było stać. Moimi jedynymi wydatkami tak naprawdę to były zapłacenie czynszu i kupowanie żarcia. To chyba tych hamburgerów z tego Wendysa to chyba już Nie. Wtedy już zmieniłem pracę, pracowałem jako ochroniarz w firmie, która zajmowała się telefonią. To była firma telefoniczna w Winnipeg. To czy żona, czy babcia twojej mamy cię trochę tam podkarmiła, no bo na ochronę, no to musiałeś... Tak pół na pół, no ale nie przybrałem na wadze, dopóki nie zacząłem poważnie pracować tutaj w Calgary. Tak, pracowałem w tych telefonach, także była praca super, bo wiesz co, mogłem się uczyć w pracy. I to mi bardzo ułatwiło sytuację, bo mogłem wtedy naprawdę ruszyć z nauką, bo chodziłem do pracy, w pracy pracowałem jako ochrona, nic nie było do robienia, więc no co, uczyłem się. A potem miałem wieczory wolne, mogłem robić co chcę, nie? Także nie miałem czas, żeby się uczyć, żeby mieć taki, wiesz, przyjemny czas i żeby pracować. Także wystarczyło mi na takie wydatki. Poza tym moi rodzice wtedy, wiesz, no już to były wczesne lata 90. Rodzice zaczęli też już lepiej trochę zarabiać, zaczęli mi też trochę pomagać, także summa summarum wszystko się jakoś zaczęło rozkręcać, zaczęło to wszystko nabierać kolorów, nie? Tak. Czyli twoja żona i jej rodzina, czyli oni byli z Winnipegu, to dlaczego zdecydowaliście się przeprowadzić do Calgary? Wiesz co, jak ja byłem na uniwersytecie i dostałem pracę w firmie olejowej w Calgary, bo wiesz, Calgary słynie z oleju, nie? I przyjeżdżały wtedy, te firmy olejowe przyjeżdżały do Calgary, znaczy do Winnipegu, nie tylko do Winnipegu, jeździły po całym zachodniej Kanadzie, a wiesz, uniwersytety te w Saskatoon, University of Saskatchewan, University of Manitoba miały naprawdę dobrą reputację. I te uniwersytety przyjeżdżały do tych fakultetów biznesowych, i szczególnie tych accounting, żeby przyjmować tych młodych ludzi do pracy na lato do tych firm olejowych. No i załapałem się na pracę na lato w 93 roku do firmy olejowej w Calgary. No i przyjechałem do Calgary i przyjechała ze mną właśnie moja przyszła żona i słuchaj, no nie miałem samochodu, ktoś mnie zabrał w góry. Tutaj. No i mi po prostu szczęka opadła i powiedziałem, no nie, przyprowadzam się tutaj, w te góry, bo to jest, wiesz, odkryłem pasję do gór. No i to było wtedy jedyną moją motywacją, żeby tu przyjechać. Nie po nic innego niż właśnie być blisko gór. To było moją jedyną motywacją. No i zacząłem kombinować, co tu zrobić, żeby tu przyjechać. I posłuchaj, przyszedłem do domu tutaj w Calgary, wtedy mieszkałem w takim letnim wynajętym mieszkaniu na lato. Zadzwoniłem do Pricewaterhouse, do firmy accountingowej. Poprosiłem, czy mogę rozmawiać z szefem głównym firmy. Połączyli mnie. Powiedziałem mu, słuchaj, taka jest moja sytuacja, jestem tą i tą osobą, bardzo chciałbym pracować w waszej firmie. No i ten facet powiedział, okej, przyjdź się ze mną spotkać. Poszedłem się z nim spotkać, taki wysoki facet jak ja, nie wiem, chyba jakoś tak polubił mnie, tak jak mówię ci, no spotkałem tylu ludzi takich, którzy byli naprawdę fajni. No i mi dał pracę od razu. Mówi, okej, ale ja mówię, ale ja nie kończę szkoły jeszcze na 2 lata od dziś. Mówi, nie ma problemu. Masz pracę, za 2 lata przyjeżdżaj, nie ma sprawy.
i dał mi pracę we wrześniu 95 roku w firmie Pricewaterhouse. No i okej, ja pojechałem do Winnipeg z powrotem, wróciłem na studia i w tej firmie telefonicznej poznałem prezydenta tej całej firmy, tego konglomeratu, bo pracowałem jako cieć i ci ludzie przychodzili do pracy w weekendy, bo wiesz, tacy szefowie, no to pracowali świątek, piątek, nie? No to zacząłem z nim gadać. Ja nie wiedziałem, kim on jest. No, przychodzi facet w dżinsach, on się mnie pytał bardziej, czego ja się uczę, bo widział, że mam, wiesz, rozłożone książki, co ja robię, czego ja się uczę, jaka jest moja sytuacja, jaka jest moja historia, zainteresował się, nie? No to ja mu zacząłem opowiadać No i potem mówię mu, słuchaj, no jest taka sprawa, że trudno jest o pracę, bo wtedy, wiesz, na jedno miejsce w firmach tych accountingowych na aplikacje ubiegało się 25 osób. Wiesz, wszyscy ludzie, tacy starzy wyjadacze, mają czas na jakieś, wiesz, udzielanie się charytatywnie, oni tutaj, wiesz, pomagają, są w jakichś klubach, realizują się jako młodzi ludzie, a ja, wiesz, praca i szkoła i to wszystko. Nie miałem czasu na żadne tam uboczne sprawy. Zapomnij, ledwo miałem czas, żeby ze swoją dziewczyną wyjść gdzieś tam na jakąś potańcówę, a co dopiero o tym, żeby się udzielać charytatywnie czy w jakichś klubach, nie? Poza tym nie miałem nawet na to, wiesz, pieniędzy. Wiesz, rowerem nie pojadę, nie? No i ten facet mówi, wiesz co, mówi, zadzwoń tu do tego, może ci pomożemy, nie? No i zadzwoniłem tam do jakiegoś gościa i mi dał mi pracę za darmo, bo nie mogli mnie zatrudnić, tylko dał mi możliwość pracowania jako wolontariusz w tej firmie telefonicznej, w ich departamencie accounting. Że nic nie umiałem i nie robiłem, to nie chodzi o to. Widziałem, że teraz z perspektywy widzę, że po prostu facet chciał mi, wiesz, pomóc, nie? Chodziłem tam do tej firmy telefonicznej chyba 2 razy w tygodniu, na parę godzin jako taki wolontariusz, tam mi dawali jakieś pierdoły do robienia, jakieś fotokopiowanie, tego typu sprawy. No ale wiesz, poznałem ludzi, ten facet, ten szef tej firmy zobaczył, że się staram, nie? No i powiedział, okej, mówi, słuchaj, nasz audytor naszej firmy jest Coopers & Lybrand, to była inna firma accountingowa. Mówię, napiszę ci list polecający do tej szefowej tego Coopers & Lybrand. No i napisał mi taki list i dostałem pracę na lato w tym Coopers & Lybrand w Winnipegu. No i wtedy zacząłem już nabierać tak trochę takiego, wszystko zaczęło się zazębiać. Zacząłem wierzyć w to, że może mogę coś więcej niż tylko wyciągać, wiesz, materacę ze śmietnika, nie? I w tym Coopers & Lybrand, pamiętam, był taki facet, taki, wiesz, młody, może był ode mnie o 5 lat starszy, taki menadżer, który pracował tam w tej firmie, miał swoje biuro, to mi wszystko bardzo imponowało wtedy, nie? No i na ścianie w jego biurze był taki wielki certyfikat, że on miał brązowy medal na egzaminie CA. I wiesz, i że on był w tej firmie, w tym Coopers & Lybrand, taki młody geniusz, taki, wiesz, był bardzo uważany, widziałem, że miał po prostu otwartą drogę, mógł robić co chciał, taki bardzo fajny facet, ale taki, widziałem, był na takich uprzywilejowanych warunkach, nie? No ja też się na niego patrzyłem z takim podziwem i tak, wiesz, no imponował mi trochę ten facet, nie? A jeszcze proszę powiedz, co to jest ten tytuł CA? To jest Chartered Accountant, to tak jak w Polsce jest odpowiednik tego tytułu jest biegły księgowy. Teraz zmienili to na CPA, w Stanach, w Anglii zrobili to parę lat temu, po prostu zinternacjonalizowali ten CA, bo w Kanadzie były 3 różne dezygnacje księgowe. Ten CA był taki najbardziej poważny z tych wszystkich 3, a teraz to wszystko skleili w jedno. No i ta firma accountingowa, no nabrałem trochę doświadczenia, no i tam się dowiedziałem, że są dwie możliwości, żeby zrobić ten CA. Jedna jest możliwość, żeby po prostu pracować i chodzić do szkoły, bo ten Instytut tych księgowych organizował kursy po to, żeby potem zdać ten końcowy egzamin i ludzie normalnie pracowali w tej firmie accountingowej, robili aplikacje, a wieczorem chodzili na kursy, ale była druga możliwość. Można było iść na
Masters of Accounting i wtedy nie trzeba było już pracować, tylko pisałeś ten egzamin CA od razu po zakończeniu studiów. To wiesz, ja pomyślałem, nie za bardzo mi pasuje na to, żeby pracować i chodzić do szkoły, bo pracuję i chodzę do szkoły już od 5 lat. Chciałem skończyć z tym stylem, wiesz, życia. Także jak się nadarzyła okazja, żeby się po prostu uwolnić od pracy i chodzenia do szkoły, to bardzo mi to odpowiadało. No i poszedłem na ten masters. Skończyłem jeden kierunek i poszedłem na ten właśnie ten, nie? I tam, a na tych studiach tych podstawowych miałem takiego kumpla, z którym się tak zakolegowałem, żeśmy tam się czasami uczyli dużo i ten mój kolega, on był naprawdę, to jest mądry chłopak, też zrobił CA, ma swoją własną firmę w Winnipegu i on był najlepszym uczniem na całych studiach, na całym fakultecie tego biznes, miał po prostu jego średnia ocen była najwyższa, jaka tylko może być. Także był łebski, wiesz, facet, nie? No ale on też poszedł na ten masters, tak jak ja. No i słuchaj, byliśmy razem na studiach, czasem były takie, to że był mój, wiesz, kolega, to czasem żeśmy się dzielili, wiesz, jakieś wypracowania czy coś, on ode mnie ściągał, nie? No i on ode mnie ściągał wypracowania, w sumie mieliśmy to samo, on dostał 5, a ja dostałem 4. Mówię, no jak? No ale wiesz, on miał dobrą opinię, bo cały uniwersytet go znał, bo był taki geniusz, no to jak mógł dostać niższą ocenę niż najlepszą, nie? Ale ja wtedy, no i tak już mi wtedy kiełkowało w głowie, że jak będzie ten egzamin CA, to wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy, nie? Bo te egzaminy CA nie były wtedy robione imiennie, dostawałeś numer, taki numer rewidencyjny, szedłeś na egzamin i to wszystko było na numer. Jak oceniali potem te egzaminy, to nikt nie oceniał, nie wiedział, czy ty jesteś, wiesz, Kowalski, czy jakiś Rupinder, tylko wszystko było pod numerem, nie? No i na koniec studiów przyszła taka kobieta, bo większość tych ludzi na tych studiach potem szło na ten egzamin CA. Każdy chciał robić ten CA. No to wiesz, każdy był przestraszony tym egzaminem, bo to takie poważne egzaminy. Ludzie takie trochę mieli, wiesz, wielkie oczy. No i na koniec tych studiów przyszła taka kobieta z tego instytutu tych accountantów i mówi, mówi, dam wam do napisania taki próbny egzamin na podstawie takiego prawdziwego egzaminu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, no i żebyście trochę zeszli do poziomu ziemi, żebyście się nie czuli tacy pewni siebie, nie? No i napisaliśmy ten egzamin, rzeczywiście było to takie, wiesz, ja nic nie wiedziałem na temat tych egzaminów, jak to się pisze, jak to wygląda, w ogóle takie samo miałem wyobrażenie o tym egzaminie, jak wszyscy inni na moim roku, nie? No i ta kobieta przyszła i mówi, no tak, mówi, oczekiwany rezultat, mówi, rzeczywiście nie mogę oczekiwać niczego od was, bo nie wiecie nic na temat tego egzaminu. Jesteście po prostu żółtodzioby, jeżeli chodzi o to, ale celem tego przedsięwzięcia było pokazać wam, jak to wygląda. Oprócz jednej osoby. Nie wiem, mówi, jak to się stało, ale ta osoba dostała prawie 100% z tego, co napisała. No i tą osobą byłem ja. Się trochę zdziwiłem, mówię, jak to jest możliwe, nie? Ale wtedy uwierzyłem w to, że mogę pokonać tego swojego kolegę. Bo on wtedy dostał taką samą ocenę jak wszyscy inni. Ja mówię, no to nic. Rzeczywiście mój plan jest taki, żeby mu pokazać na tym egzaminie CA, o co tu chodzi, nie? No i tak się stało. I powiedziałem jemu, do dzisiaj ma o to do mnie żal. Mówię, Sean, nie uczymy się razem do egzaminu. Ty się ucz osobno, ja się uczę osobno. Zobaczymy, co będzie. No i rzeczywiście tak się stało, nie? No i nic, osiągnąłem swój cel. I jak dostałem dobrą ocenę na tym egzaminie CA, to wtedy, jak wróciłem do pracy w Calgary, do tego Pricewaterhouse, bo już miałem wtedy, ta praca na mnie, wiesz, czekała, no to słuchaj, otworzyły się przede mną nagle wszystkie drzwi. Byłem jak ten gościu w tym Coopers & Lybrand. Powiedziałem im, bo wiesz, normalną drogą do robienia CA to była praca przez 3 lata w audyt. To wiesz, ci wszyscy studenci, to była taka tania siła robocza.
każdy spędzał 3 lata następne po prostu robienie dużych audytów, dużych firm olejowych i tak dalej, nie? A ja powiedziałem temu swojemu szefowi, mówię, słuchaj, jak byś mógł, to ja bym chciał iść na tax, nie za bardzo mnie interesuje audyt, muszę mieć tam ileś godzin w tym audycie, no to odpękam to, ale tak naprawdę wyślij mnie na tax. No i on mi powiedział, okej, nie ma problemu, wysłał mi, a wiesz, oni pomogli mi, ja pomogłem im. Oni mieli tam parę osób takich wyżej już postawionych na poziomie, wiesz, menadżerów, którzy nie mogli zdać tego egzaminu CA. Byli naprawdę mądrzy ludzie praktycznie, ale od strony akademickiej za bardzo nie mogli sobie z tym poradzić, nie? No i on poprosił mnie, czy ja mogę pomóc tym menadżerom z tego Pricewaterhouse, żeby ich przygotować do egzaminu. A to już mieli ostatnią możliwość zdania, bo do tego egzaminu można było podchodzić maksimum 4 razy. I oni wszyscy oblali 3 i mieli ostatnią szansę, żeby ten egzamin zdać. No i ten facet mi pomógł, żebym mógł iść co ja chciałem. I opłacili mi tam kursy, bo to po skończeniu tej szkoły są takie kursy specjalne na ten tax, 3-letnie, które to jest takie, można powiedzieć, przedłużenie, wiesz, studiów, ale bardziej wyspecjalizowane. No i ja im pomogłem, tym wszystkim menadżerom. Wziąłem ich tam pod swoją wiesz, ja byłem od nich młodszy i tak dalej. No ale słuchali się mnie. I powiedziałem im, co mają zrobić, jak mają te egzaminy, jak mają do tego podejść, czego się mają uczyć i wszyscy zdali na ostatni ten. Także no, miałem takie trochę otwarte drzwi, ale moim celem nie była praca w korporacji, tak jak Pricewaterhouse, tylko chciałem zawsze być wolny w sensie swojego czasu i chciałem bardziej spędzać czas w górach niż w biurze. Także musiałem się uwolnić z tego całego korporacyjnego establishmentu i chciałem się przenieść jak najbardziej do mniejszej firmy, a tak najbardziej to moim celem zawsze była być praca na swoim, bo moi rodzice zawsze byli prowadzili własny biznes i chciałem być po prostu tak jak oni, bo wiesz, wyrosłem w tej swobodzie życia, prowadzenia swojego własnego biznesu. No i zwolniłem się z tego Pricewaterhouse po 3 latach. To dość Podziękowałem im. Przeszedłem do małej firmy, której zajmowałem się tylko taksem, bo nikt tam za bardzo nie miał do tego kompetencji. Też się dużo nauczyłem. No i potem się przeniosłem do jeszcze mniejszej firmy. Wtedy miałem 28 chyba lat, czy 29. Wszystko to tak bardzo szybko poszło. I powiedziałem, jak już się przenosiłem do tej naprawdę małej firmy, mówię, słuchaj, 2 lata i chcę być współwłaścicielem firmy. Jak nie interesuje ciebie ta sytuacja, a mówię, będziesz zadowolony ze mnie. Ale ty mi daj szansę, nie stracisz na mnie. Nikt nie chciał całe życie we mnie inwestować, bo każdy się patrzył na mnie sceptycznie, ale już teraz miałem ten złoty medal za CA, już miałem coś, na czym mogłem tak się poważnie oprzeć. Także miałem trochę taki, wiesz, credibility, nie? Już ludzie nie patrzyli się na mnie jak na takiego, wiesz, kojota, tylko już uwierzyli we mnie. No to ten facet powiedział, okej. Mówi, za 2 lata obiecuję ci, jak rzeczywiście spełnisz te nasze oczekiwania, to będziesz współwłaścicielem firmy. No i w wieku 30 lat to się stało, nie? I mu potem powiedziałem, mówię, Ron, posłuchaj, nie chcę więcej pieniędzy od ciebie. Nie płać mi więcej, płać mi tyle, ile płacisz. Nie interesuje mnie kasa, interesuje mnie wolny czas. Pozwól mi, żebym mógł wziąć żeby zamiast mi dawać kasę, po prostu daj mi czas wolny, kiedy ja chcę, nie? No i on powiedział, okej. Ale że wiesz, byłem dla niego dobrym źródłem robienia pieniędzy, bo wiedziałem dużo rzeczy, o których on nawet nie miał zielonego pojęcia. To on z mojej wiedzy robił kasę. To w sumie był układ bardzo fajny, nie? Ja. Także Czyli na tym polega ta cała edukacyjna droga. Tak. I teraz jesteś cały czas współwłaścicielem tej firmy? Wiesz co, nie tej, ale tak jak gdyby przedłużeniem tej firmy, bo po 10 latach Ron poszedł na emeryturę, 2 współwłaścicieli, bo tam było w sumie 5 współwłaścicieli. Ron poszedł na emeryturę, 1 facet zmarł,
trzeci facet chciał robić audyty firm, spółek akcyjnych, czego my nie chcieliśmy, robić. No i ja i najmłodszy partner zostaliśmy tak w sumie na boku. Nasze imię nie było na imieniu firmy, ale wszyscy odeszli, no to my żeśmy po prostu przejęli wszystkich klientów tej starej firmy, przenieśliśmy się do innego miejsca, kupiliśmy własne biuro, własny, budynek i przenieśli. Ja jeszcze w międzyczasie zdałem ten egzamin na ten CBV, to jest Chartered Business Valuator, to jest taki wycena firm. A potrzebne mi to było, żeby to zrobić do, podatków, bo często jak się robi rzeczy w podatkach, to wycena różnych sytuacji jest bardzo istotna, bo szczególnie wycena prywatnych firm, jak ktoś umiera, czy ludzie się rozwodzą, jeden drugiego chce, wykupić, nie? To jest dobra wiedza, żeby to mieć, bo te rzeczy bardzo często potem we współpracy z Urzędem Skarbowym wychodzą na jaw i stają się bardzo istotne. Nie? Także pomyślałem sobie, po co mam komuś płacić za te usługi, jak mogę to zrobić i robić to sam. Nie? Także ten mój partner Mike i ja, obydwoje mieliśmy ten CBVCA i zrobiliśmy firmę właśnie CBVCA. Także. I czyli cały czas teraz do tej cały pory. Czas to robię, tak. Już jestem, powiem tak, na końcu tej drogi, ale cały czas jest fajnie, fajna praca, fajni ludzie, fajni klienci, fajni ludzie w pracy. Naprawdę, to jest, nie mogę powiedzieć, że trafiłem źle, chociaż ta cała księgowość to była jednym wielkim przypadkiem, bo jak poszedłem na studia, jak byłem jeszcze wtedy taki kojot, nie miałem w ogóle kasy, to podszedłem do tego wszystkiego tak bardzo pragmatycznie, bo zacząłem się zastanawiać, co mogę robić, żeby dostać pracę, bo po prostu muszę się jakoś utrzymać, nie? No i wtedy jeszcze, pomimo tego, że było na jedno miejsce 25 osób, ten accounting jeszcze był najbardziej taką ścieżką, która miała najbardziej zagwarantowaną stabilizację na koniec tego wszystkiego. Bo te wszystkie inne, marketingi, tam human resources i tak dalej, no to wszystko było fajne, czy tam finance, ale to było takie nie wiadomo jakie, kijem na wodzie trochę pisane, trzeba było trochę kogoś znać, a ta księgowość to była taka bardzo konkretna, dawała ci jakiś konkretną wiedzę, którą mogłeś potem zainwestować w jakiś konkretny, sposób. No i mało tego, i ten cały CA dawało ci taką bardzo ściśle określoną ścieżkę do tego, żeby dojść do jakiegoś konkretnego zawodu. Także pomimo tego, że cały wybór tej księgowości był taki troszeczkę przypadkowy, jakoś się w tym odnalazłem. A że miałem taką trochę smykałkę do tego, tak jak z pisaniem tych egzaminów, to przyszło mi to wszystko bardzo tak łatwo i nawet zawsze mnie interesował biznes, tak od strony nawet praktycznej. I po prostu koszula bliska ciału, nie? Tak. A wspomniałeś, że właśnie jak w Calgary zobaczyłeś te góry, to wtedy stała się też te góry w końcu stały się twoją pasją. Skąd się w ogóle wzięła ta pasja do podróży i wypraw? Wiesz Może co? Zmienimy. Jak ci mówiłem, jak się wychowałem w Polsce, tak jak ty, no to naczytałem się różnych książek, różnych rzeczy o podróżach. Niesamowici ludzie robili niesamowite rzeczy, ale to wszystko było w sferze, marzeń. Czasami gdzieś tak się napałętał jakiś stary National Geographic, wszystko było na zdjęciach, filmy typu Indiana Jones, nie? To to było przygoda, jakoś tak została mi zaszczepiona przez to właśnie takie zainteresowanie się trochę światem, nie? Zawsze mnie świat interesował. A mieszkałem w Szczecinie nad morzem, to z górami za dużo nie miałem wspólnego, ale jak zobaczyłem te góry skaliste, no to jakoś, nie wiem, przemówiło to do mojego serca w taki sposób bardzo niesamowity i nawet za bardzo nie wiedziałem nic wtedy o wspinaniu, pamiętam, chciałem wejść tu na taką dużą górę blisko Calgary, nawet nie wiedziałem, jak do tego, podejść, gdzie mam jechać, z kim, gdzie tam w ogóle, no nie wiedziałem nic.
No ale jakoś zapisałem się do klubu alpejskiego, poznałem też ludzi, no i tak powoli, jak ze wszystkim, zacząłem tą ścieżkę odkrywać, nie? Kiedyś, jak miałem 21 lat, powiedział mi ktoś, że moje życie będzie bardzo krótkie. I bardzo w to uwierzyłem, bo ta osoba powiedziała mi też parę innych rzeczy, które potem się bardzo szybko sprawdziły. Notabene, że moi rodzice przyjadą do Kanady w 1999 roku. I jak rzeczywiście przyjechali w 1999 roku, przypomniała mi się rozmowa z tym facetem, sobie myślę, coś się dzieje, czyli trzeba korzystać. Dlatego między innymi bardzo byłem zainteresowany w pracy, żeby mi dali wolny czas, bo chciałem jak najbardziej wykorzystać czas, który mi na tej ziemi pozostał, a nie tylko pracować, bo nie miałem wielkich ambicji, żeby kupować domy czy samochody, bo i tak miałem niedługo umrzeć, także wiesz, chciałem jak najbardziej wykorzystać czas. W jakim wieku miałeś umrzeć? 41 lat. I już przeżyłeś ten. Już przeżyłem, tak. No ale bardzo serio do tego podszedłem, bo po prostu przestraszyłem się trochę. Nie podszedłbym do tego w ogóle na serio, jakby inne rzeczy, których on mi nie powiedział, nie sprawdziły się. No ale okej, nie? No i zacząłem wtedy, pamiętam, wtedy już wszedł internet, no i zobaczyłem jakąś stronę internetową, to był rok 2000, czyli wiesz, zacząłem już bardziej stać na nogach finansowo, bo do tej pory nie było mnie stać, żeby gdzieś tam jechać i cokolwiek robić, także zapomnij o tym, nie? Ale zacząłem stać, zobaczyłem stronę internetową takiego Francuza, który pojechał do Pakistanu pod K2. Nie wejść na K2, ale taki był trek, który on zrobił pod K2. No i wiesz, takie zdjęcia, to tam bardzo się tym zainteresowałem i pomyślałem sobie, jadę do Pakistanu. Namówiłem swojego przyszłego biznesowego partnera i jego syna, żebyśmy pojechali do Pakistanu. On też się tym zainteresował. No i żeśmy pojechali. Jak pojechałem tam do tego Pakistanu, zobaczyłem te góry, takie wiesz, to są nawet góry w Pakistanie są bardziej surowe i bardziej wymagające niż góry w Nepalu. No to doświadczyłem czegoś podobnego, jak zobaczyłem pierwszy raz góry skaliste. Po prostu mnie to przygniotło emocjonalnie. No i od tego połknąłem tego bakcyla i powiedziałem, no moje przeznaczenie to jest właśnie odwiedzanie takich miejsc jak najczęściej. No i zacząłem kombinować na różne strony. Potem odkryłem Arktykę kanadyjską, która też jest bardzo interesująca. Pojechałem w 2003 roku na wyspę Baffina. Też przeżyłem mały szok. Każda wyprawa to już potem było odkrywanie nowych. Wiesz, dużo się nauczyłem od ludzi, z którymi jeździłem. Nauczyli mnie, jak potem postępować w takich outdoorowych sytuacjach, co ze sobą brać, jakie żarcie, jaki sprzęt, jak przechodzić przez rzeki, wiesz, wzburzone, jak się ukrywać przed niedźwiedziami. No, tysiące różnych rzeczy, o których nie wiedziałem, a po prostu są bardzo ważne. A miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje, bo właśnie wspomniałeś, jak ukrywać się przed niedźwiedziami. No. Wiesz co, niektóre z tych podróży moich to są tak naprawdę sytuacje, to są takie wszystko albo nic. Jak się nie dzieje nic, to jest wszystko fajnie i z uśmiechem na ustach. A jak się coś zaczyna dziać, no to się zaczyna dziać bardzo szybko, bardzo poważnie, nie? Także staram się unikać takich trochę niebezpiecznych sytuacji, tak ci powiem uczciwie, bo no staram się nie pchać w takie sytuacje, ale miałem parę takich sytuacji. Wiesz, wpadłem w szczeliny na lodowcu, wiesz, lawiny, wiesz, spadające kamienie, zatrucia, jakieś dzikie psy, które mnie, wiesz, gryzły, potem musiałem brać, wiesz, szczepionki na, wiesz, wściekliznę. Są sytuacje, ale staram się unikać takich sytuacji, bo takie sytuacje to zwykle to są bardzo drastyczne, nie? Nie jesteś w stanie oczywiście uniknąć, nie jesteś w stanie od wszystkiego uciec, ale jak mogę tylko, to staram się unikać takich niebezpiecznych sytuacji. Niedźwiedzi polarnych też staram się bardzo unikać, chociaż były takie sytuacje, że
było bardzo blisko, ale jakoś wszystko jest okej. Grizzly, niedźwiedzie też tutaj są u nas. Pamiętam, byłem na Kamczatce, raz to gonił za nami niedźwiedź grizzly, ale taki Rusek był ze mną i mówi, nie bój się, oni mówi się bardziej ciebie boją niż ty ich. Nie pozwolił mi nawet noża ze sobą zabrać, bo powiedział, że on rozumie niedźwiedzie emocjonalnie i wszystko będzie okej. Wszystko było okej, ale wiesz, strachu trochę też było, nie? Ale byś się lepiej czuł, jakbyś miał ten nóż przy sobie. Chciałem ze sobą wziąć gaz, ten tutaj z Kanady, nie? Na te niedźwiedzie. No ale powiedział mi, że do Rosji tego gazu nie mogę wwieźć. No to kupiłem nóż taki we Władywostoku, taki wiesz, radziecki, nie? On mówi, nie, mówi, zostaw, niepotrzebny ten nóż, wszystko będzie okej. Mówi, ja mówi, znam tutaj teren, znam te niedźwiedzie, tu się nic nie stanie, nie? No i na drugi dzień, jak żeśmy tam przyjechali, rozbiliśmy namiot, przyszła taka wielka maciora, wiesz, taki niedźwiedź w stylu nawet nie kanadyjskim, tylko taki Kodiak, wiesz, na Alasce takie jakie są. Mordę miała taką jak cały nasz, wiesz, namiot. No i ten Rusek tam ją, wiesz, czarował jak Hindus, wiesz, kobrę. No i ten niedźwiedź jakoś odszedł, nie? Uciekł. Ale Daj spokój. mogło być niebezpiecznie, nie? Także, no, takie są różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Tak. I ja wiem, że ty odbyłeś już ponad 40 takich wypraw, a która z tych wypraw była dla ciebie taka najbardziej ekstremalna i przełomowa? Wiesz co, przełomowa to chyba ta pierwsza do Pakistanu, bo naprawdę odkryłem magię Himalajów. A takie bardziej ekstremalne, to muszę ci powiedzieć, że takim miejscem naprawdę niedocenianym, a mi się wydaje naprawdę ekstremalnym, to jest kanadyjska Arktyka, wiesz? Bo wszędzie w Nepalu czy w Pakistanie jednak jest jakaś forma ucieczki, bo są helikoptery, no wiesz, może drogie są te helikoptery, nie powiem, w Pakistanie ratowanie nie jest tanie. Są, wiesz, ludzie, bo tam mieszkają różnego rodzaju ludzie, lokalsi, którzy bardzo chętnie też ci udzielą pomocy. W Nepalu to całe ratownictwo górskie to już jest, można powiedzieć, taki przemysł. A wiesz, w kanadyjska Arktyka jest całkowicie dzika. Na wyspie Baffina w ogóle nie ma ani jednego helikoptera. Jakbyś wpadł w szczelinę na lodowcu w Arktyce, czy nawet na północ jeszcze od Baffina, czyli ten Ellesmere Island, to słuchaj, ściągają pomoc z Golden, z BC albo z Jasper, tutaj obok Calgary. No to jak? Przyciśniesz guzik, że chcesz ewakuację, ale oni najpierw muszą znaleźć faceta, który potrafi wyciągnąć ciebie z dziury, potem ten facet musi tam jakoś dojechać, zanim tam dojedzie, to minie 5 dni, no a przez te 5 dni to ty w tej szczelinie już, wiesz, zamarzniesz. Także złamiesz nogę, zaczniesz krwawić, czy wpadniesz do wody, masz na przykład hypothermia, czy no cokolwiek by się nie stało, czy zaatakuje ciebie niedźwiedź polarny, no wiesz, nieważne. Wyspy, na ten Ellesmere jest taka jedna mała wioska i tych Eskimosów, Inuit na samym południu, ale na północy w ogóle nie ma nic. Także no jesteś całkowicie odcięty od świata. Samolot ciebie, żeby tam dojechać, to trzeba lecieć takim Twin Otter, takim, wiesz, samolotem. 4 godziny trwa lot z Resolute, który jest na północy jeszcze od Baffina. Na północ tej Ellesmere trwa lot 4 godziny. No to samolot ciebie wysadza i mówi, za 2 tygodnie przylatujemy, czy za 3 po ciebie tam na tych koordynatach, na tych, jakim dasz namiary, gdzie. No a w międzyczasie co się stanie, no to już jesteś zdany tylko sam na siebie. Forma ewakuacji praktycznie nie istnieje, tak można powiedzieć. Czyli że musisz być bardzo ostrożny i taki obeznany w tym, jak się odnaleźć w tym środowisku. No i tak, także ta kanadyjska Arktyka jest chyba najbardziej ekstremalnym miejscem, bo jest naprawdę miejscem jest takim oddalonym od cywilizacji, tak naprawdę oddalonym od cywilizacji. No i sama, wiesz, pogoda Arktyki bardzo zmienna, przechodzenie przez rzeki, dużo tam na tej Arktyce jest takich bardzo rwących rzek, które są bardzo zimne, czasami to, wiesz,
żeby przez te rzeki przejść, to niezbyt przyjemna sprawa dla mężczyzn. Także wiesz. No ale bardzo fajne miejsce, właśnie przez to, że jest takie dzikie, nie? Tak. Ale to tam w jakimś większą grupą na taką wyprawę. E, Niekoniecznie. Czasem byłem tam z dwie, trzy osoby. Byłem na jednej wyspie Bylot na północy od Baffin. To byłem, słuchaj, z takim gościem, który był ostatnim wysłannikiem firmy Hudson Bay w Kanadzie. Słyszałeś, Hudson Bay otwierał kiedyś takie Tak. sklepy na północy, w Churchill w Manitobie, w kanadyjskiej Arktyce, gdzie handlowali z tymi Eskimosami futrami. No i ten facet, on był ze Szkocji, on właśnie był, mieszka chyba jeszcze w Pond Inlet, w miasteczku Pond Inlet, na północnej wyspie Baffina. I on był ostatnim wysłannikiem tej Hudson Bay do Kanady. Miałem jechać z takim innym kolegą, on ma na imię Jerry Kobalenko, on napisał taką książkę, co się nazywa Horizontal Everest. On obszedł całą tą wyspę Ellesmere na nartach dookoła. Taki nawet znany facet w środowiskach arktycznych. I on miał z nami, i ten facet właśnie miał z nami jechać, ten z Pond Inlet, ale złamał rękę. I nie mógł jechać, także pojechał z nami ten Jerry, który napisał Horizontal Everest. Czyli czasami to są takie przypadki, z kim jedziesz, ale to zwykle są, wiesz, doświadczeni ludzie. No ale i właśnie od tych ludzi się bardzo dużo nauczyłem, nie? Bo jak jedziesz z takimi ludźmi, którzy naprawdę spędzili dużo czasu w takich, dla mnie, wiesz, wtedy Arktyka to też było takie nowe środowisko. To nie są Himalaje, to zupełnie wyzwania są inne. Niedźwiedzie polarne to tylko tam mieszkają, nie wiadomo jak się przed nimi ustrzec. Ja za bardzo nie umiałem wtedy posługiwać się bronią, także wiesz, ten Jerry przywiózł ze sobą strzelbę. No i żeśmy się uczyli, nie? I się dużo od takich ludzi nauczyłem właśnie, bo to jest zawsze jakaś nowa osoba, to jest taka książka, do której się naprawdę bardzo dużo można, wiesz, nauczyć. Tak, a czy widzieliście tam niedźwiedzie polarne? Mieliście jakieś bliższe spotkania? Bo ja powiem, Mieliśmy, łaził tam dookoła naszych namiotów. Wiesz, ten Jerry, on jest stary taki wyjadacz arktyczny, on jest bardzo doświadczony, pisał książki, podróżował po Arktyce bardzo dużo, jest takim, można powiedzieć, ekspertem od tych spraw. No i wtedy przyjechał do mnie, ze mną tam przyjechał i jeszcze był mój kolega z Anglii, Dawid, z którym bardzo dużo podróżowałem. No i powiedział ten Jerry nam powiedział, jak żeśmy go przyjechali, on mówi, ja mam, mówi, strzelbę i mówi, ale on miał taki elektryczny płot, rozbijał takie pale aluminiowe i dookoła tych pali aluminiowych rozciągał taki drut dookoła swojego namiotu. I jakby miał przyjść niedźwiedź, to by uderzył w ten drut i ten drut wtedy spowodowałby, że alarm, który miał w namiocie, zacząłby nadawać dźwięk, piszczeć zadawałby i Jerry by się wtedy obudził, złapałby za strzelbę i wycelował w mordę niedźwiedzia i rozwiązałby problem. No i taki był zamysł jego, nie? No ale powiedział nam, słuchajcie chłopaki, mój drut jest za krótki na 2 namioty, jest tylko wystarczająco duży na mój. Ale że ja mam strzelbę, to rozłożę drut dookoła swojego. Jak niedźwiedź przyjdzie, to ja was obronię. No to okej. Parę dni tam żeśmy byli, tydzień, 10 dni, wszystko było okej. Którejś nocy, o 2 w nocy, jesteśmy rozbici na takim fiordzie zamarzniętym, a niedźwiedzie lubiły fiordy, bo na fiordach są dziury, z których wychodzą foki i te niedźwiedzie te foki wyciągają. No i żeśmy tam spali, nagle, 2 rano, słyszę, alarm włącza się. Piszczy ten, nie? No ale alarm piszczy, Jerry nie strzela, nic się nie dzieje. Ja mówię, Dawid, wstawaj, Jerry'ego zjadł, mówię, niedźwiedź, wystawiaj łeb i zobacz, co się dzieje, nie? A Dawid mówi, mam wystawiać łeb, ty wystawiaj łeb, ty zobacz, co się dzieje. No i otwieram patrzę, Jerry'ego namiot stoi, nic nie ma, niedźwiedzia nie ma. No to wyszedłem z namiotu, idę do niego,
ten alarm cały czas piszczy, taki alarm jakby ciebie miał budzić, nie? Walę w ten jego namiot, mówię, Jerry, mówię, wstawaj, co się dzieje? Mówię, piszczy ten, mówię, ty masz strzelbę, co się dzieje? A on mówi, o, zaspałem, mówi, zakopałem się w śpiwór, nie słyszałem tego piszczenia. Mówię, no to jak? Jakby niedźwiedź wlazł, ty masz strzelbę, zakopałeś się w ten, nie słyszałeś piszczenia, niedźwiedź by cię zjadł, a potem za tobą przyszedłby zaraz po nas. No to jakiś w ciebie polarnik. Mówi. Także to była taka niebezpieczna sytuacja. No już od tamtej pory żeśmy spali z jednym okiem otwartym, bo wiesz, nie mogliśmy już na tego Jerego liczyć i na jego strzelbę. To faktycznie tam był jakiś, kręcił się jakiś polarny. Były, bo szły za nami, wiesz, niedźwiedzie polarne to są takie, grizzly to są, one się tak troszeczkę boją, wiesz, ludzi. Najgorsza sytuacja z tymi niedźwiedziami grizzly to jest taka, jak tu idziesz w las i na przykład jest jakaś padlina i niedźwiedź patrzy, padlina jest, on chce ją zjeść, a ty wejdziesz na tą sytuację, że on ma źródło żarcia, a o ciebie widzi po prostu jako konkurencję, to zaatakuje ciebie, nie? Albo zaatakuje ciebie, jak ma małe, te wyklute niedźwiadki, a ty wejdziesz między nimi. Ale tak ogólnie to niedźwiedzie grizzly nie są zainteresowane, żeby z ludźmi nic mieć wspólnego. Raczej uciekają, wiesz, od ludzi, tak jak ten niedźwiedź na Kamczatce. Nie jesteś ich źródłem, wiesz, jedzenia. A dla niedźwiedzi polarnych jesteś źródłem jedzenia. I te niedźwiedzie są na tyle mądre, że nie tylko, że ciebie wypatrzą, ale za tobą idą. Czyli jak my żeśmy szli tam wtedy po tych fiordach i tych górach tam na tym, wiesz, Bafinie, to ten niedźwiedź za nami po prostu szedł. I potem widzieliśmy tylko ślady tego niedźwiedzia, nie? Także wiesz, on za nami szedł, a ślady tego łapa, tego niedźwiedzia, to jak były jak dwie moje, wiesz, dłonie. Te niedźwiedzie polarne są okropne, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, nie? No ale wiesz, nie zawsze cię zaatakuje, bo może się nażar fok i gdzieś tam nie był też tak bardzo, wiesz, głodny, nie był zainteresowany, nie? Także... Ale niedźwiedź polarny zawsze jest, wiesz, jak pamiętam, żeśmy raz pojechali na tą wyspę Bajlot, to żeśmy na plaży zostawili jedzenie, bo nie chcieliśmy ze sobą ciągnąć całego żarcia na cały czas, kiedy tamśmy byli, a mieliśmy upatrzone dwie góry takie, które nigdy nie były, na któreś nigdy nikt nie wspiął. Trzeba było na plaży wysiąść i potem wejść na taki długi lodowiec i tym lodowcem dojść do wnętrza tej wyspy i te góry były wewnątrz wyspy. To żeśmy tam trochę uciekali z tej plaży, żeśmy zakopali żeśmy zamknęli te jedzenie w takich plastikowych bębnach takich ekspedycyjnych i zawaliliśmy je kamieniami, co ja wiem, czy to by coś dało, no ale możliwe, że nie dałoby nic, ale to był maksimum, co mogliśmy, wiesz, zrobić. I po prostu nie czekaliśmy, tylko od razu, wiesz, na lodowiec i jak najdalej od tej, wiesz, plaży, bo niedźwiedzie zwykle kręcą się blisko wody, nie? Nie wchodzą na lodowce, bo tam nie ma dla nich jedzenia. Także kanadyjska Arktyka jest bardzo interesująca. Ale też niebezpieczna, więc... Trochę niebezpieczna. Jak twoja żona w ogóle patrzy na te twoje wszystkie wyprawy? Trochę z przymrużeniem oka, wiesz? Ale że robię to już od 30 lat, to tak się przyzwyczaiła trochę do tego. Muszę trochę walczyć. Takie, wiesz, całe życie walczę o to, żeby móc żyć po swojemu. Walczyłem z moim tatą, żeby mógł wyjechać do Kanady. Walczyłem ze wszystkimi, żeby móc tu być. Potem z żoną muszę walczyć, żeby pozwalała mi robić to, co chcę robić. No, nie są to łatwe. Z moją mamą, wiesz, moja mama też nie jest zbyt chętna. Zawsze jak jadę do Pakistanu czy gdzieś, no to po prostu tragedia. Jechałem do Afryki pierwszy raz, no to łzy w oczach, wiesz, jechałem do Mali. Ona nic na ten temat nie wie, nigdy tam nikt nie była. No płakała, myślałem, że była przekonana, że już stamtąd, wiesz, nie wrócę. Także no trochę stresu daje rodzinie. No ale jakbym tak nie żył, to nie wiem, dałbym mi może stres w jakiś inny sposób. Zostałbym alkoholikiem, czy nie wiem, nie mógłbym inaczej żyć, także wiesz. Coś byś wymyślił. Mówię żonie, słuchaj, nie martw się, masz ubezpieczenie na życie, jak nie wrócę, to będziesz bogatą kobietą. Znajdziesz sobie normalnego faceta, będziesz mogła żyć, cieszyć się codziennym życiem. Czyli cały czas ten kojot w tobie został. Kojot we mnie jednak siedzi, tak, nie można, wiesz,
wyciągnąć kojota z lasu, ale lasu z kojota nie wyciągnąć. Zgadza się. A jak twój syn? Czy wrodził się bardziej do ciebie, czy do Co mamy? w ogóle nie jest zainteresowany. Raz był mi winny, bo jeździłem po niego po nocach, żeby go gdzieś tam odbierać, to mówi, zrobię co chcesz. Mówi, tylko przyjedź po mnie, ale mówi, będę ci winny, zrobię co chcesz. Mówię, okej, idziemy wspiąć się na taką górę tutaj, blisko Calgary. Zabrałem go na tą, Jezus jak narzekał. Mówi, a jest bardzo wysportowany, nie? Bo jest tak, wiesz, ćwiczy kulturystykę, jest bardzo umieśniony, tańczy profesjonalnie, ma dobre, wiesz, cardio, ale to innego rodzaju wyczyn. Po prostu dobiło go to, no i po tym wyczynie był ze mną w Peru raz, no to w Peru mu się podobało. Ale też podobały mu się aspekty kultury Peru, ale nie chodzenie po górach. To nie jest jego, nie łapie tego. Jestem jedyną osobą w rodzinie, która to kultywuje. Wszyscy inni mają jakieś inne hobby. Ania to już w ogóle, wiesz, egzystuje w świecie pięciogwiazdkowym, zupełnie odwrotnym od mojego. W ogóle nie, też jak idzie ze mną w góry, no to raczej nie chce, bo ona chce iść tak bardziej w sposób taki, wiesz, jak to się mówi, ekskluzywny i luksusowy, a ja bardziej chcę iść tak na dziko. Także ona chodzi na glamping, a ja chodzę na camping. Także Dokładnie. tak polega różnica na tym. Czy twój syn mówi trochę po polsku? Wiesz co, dopóki mój tata żył do 2015 roku, to nawet mu ta nauka polskiego szła w miarę dobrze. Ale od czasu, kiedy mój tata zmarł, to nauka mu nie idzie za dobrze, bo tylko rozmawia z moją mamą. Moja siostra przyjechała do Kanady, jak miała 13 lat, no to często łatwiej jest mówić po angielsku niż po polsku. Moja żona nie mówi po polsku, także nie jest to taka prosta sprawa, nie? Ale jest obywatelem polskim, ma polski paszport, był w Polsce, bardzo mu się Polska, wiesz, podoba. Podoba mu się polska kultura. No ale wiesz, nauka języka to jest trudna sprawa, szczególnie jak nie masz kontaktu z językiem. Także to jest, wiesz, na żywo. Ja się uczę hiszpańskiego już od 20 lat i muszę ci powiedzieć, okej, no jestem w stanie się poruszać w miarę łagodnie, ale nigdy nie nauczę się hiszpańskiego w taki sposób, żeby na przykład prowadzić z kimś jakąś dyskusję na jakieś głębsze tematy, bo po prostu brakuje mi obycia w tym języku, nie? Poza tym ja ci powiem, taki język potoczny, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia opiera się na slangu, bo wiesz, różnego rodzaju sposób wymowy, sposób swojej ekspresji, to wiesz, to nie jest język literacki, to jest język po prostu mówiony, w który wkracza całkowita ilość słów, która często nawet nie jest gramatyczna, ludzie po prostu mają różne formy ekspresji. Wiesz, to nie nauczysz się takiego języka z książki czy oglądania telewizji, to po prostu trzeba w tym języku trzeba po prostu zafunkcjonować. Trzeba po prostu pracować Wendy's. Tak jak ja się nauczyłem angielskiego, tak żebyś wiedział, że wtedy to było najlepsze, co mogłem zrobić, jeżeli chodzi o naukę angielskiego. Po prostu całkowicie wtopić się w ten język i być od niego uzależnionym w 100%. Narażać się na różnego rodzaju żarty i śmiechy, no ale okej, taka jest cena nauki. Nie? Tak. To u mnie sytuacja trochę z angielskim inaczej wyglądała, bo ja poszedłem powiem ci szybko, przyjechałem, pracowałem pierwsze 3 miesiące na budowie, na malowaniu w Chicago, a później właśnie tu mi się przypomniało też to, co ty mówiłeś, bo też miałem podobną sytuację. Ja po prostu, tak jak ty zadzwoniłeś i poprosiłeś i powiedziałeś, że chcesz rozmawiać z szefem danej firmy, to tam w Calgary było, prawda? Wtedy jak tam pojechałeś, co o tym wspomniałeś. Ja tak samo otworzyłem taki tygodnik polonijny, który tam był, sprawdziłem tą stopkę redaktorską i tam był redaktor naczelny i ja tam po prostu zadzwoniłem i poprosiłem o rozmowę z tym redaktorem naczelnym. I ta pani, która się później okazała, że to była jego żona, połączyła mnie i ja z nim zacząłem rozmawiać i powiedziałem mu, że mam tam taki pomysł, no już nie będę wchodził w szczegóły i on się zgodził, że ze mną porozmawiać. I to było podobnie. Ja poszedłem i właśnie wtedy, co ci powiedziałem, że on mi dał pierwszy projekt, to na tym pierwszym spotkaniu on już mi dał jakiś tam wstępny projekt
do, do zrobienia i też się tak właśnie zaczęła. Tylko, że u mnie trochę z tym angielskim było inaczej, bo ja poszedłem do polskiego biznesu Tak. praktycznie, gdzie No ale tam co, były. do odważnych świat należy. Mało Tak, tego, otworzyły się pierwsze drzwi i już potem wszystko poszło łatwiej, bo już miałeś doświadczenie stąd, poczułeś już trochę, jak tutaj sprawy, wiesz, się układają. Już tak. gdzieś poszedłeś do drugiego miejsca, już mogłeś powiedzieć, no słuchaj, zrobiłem to i to temu, już mogłeś się oprzeć na czymś, do czego ci ludzie tutaj mogli się odnieść, a nie jakieś abstrakcyjne doświadczenie z innego kontynentu. No, ja dla nich to powiem Ci, całe te 7 lat, które mieszkałem w Chicago, pracowałem i nawet jak przeprowadziłem się tutaj do Kanady, to jeszcze dla nich chyba 3 czy 4 lata tutaj zdalnie stąd pracowałem, więc ja dla nich bardzo długo pracowałem, ale to co powiedziałeś, tak, piął się człowiek do góry, ja się Ja. zawsze śmieję, że ja to wygrzebywałem się z ziemi, bo tak na początku wynajmowałem pokój, ale później wiesz, to był basement, czyli Tak piwnica. jest, potem na pierwszym piętrze. Później był garden apartment, słuchaj. No to już miałeś To wyjście na troszkę wyżej. ogród, to już żyłeś jak To- król. Tak, to już trochę wyżej, później już była na pierwszym piętrze i później, no i tak dalej, i tak 2 dalej. pokoje. No tak to niestety wygląda. No. Tak, te nasze historie w sumie w pewnych aspektach są podobne, można by powiedzieć. No No ale tylko, to jest fajne, wiesz, jak tak się cofniesz w tył, to ja ci powiem, to jest duża satysfakcja z tego, że jednak coś zrobiłeś sam. to ja ci jeszcze szybko powiem taką historię. Mnie zatrudnił na tym malowaniu, co pracowałem tam 3 miesiące, taki Grzesiek Polak, z którym ja do tej pory mam kontakt, z którym cały czas utrzymuję kontakt. On cały czas oczywiście mieszka w Chicago, który był 21 lat tam nielegalnie i dopiero po 21, po 20, 21 lat tam był i dopiero dostał w końcu papiery i pojechał do Polski po ponad 20 latach, sobie wyobraź. Ale tam była bardzo śmieszna historia, zabawna, bo ja mieszkałem w sumie, on zawsze przyjeżdżał po mnie. Jak jechaliśmy do pracy, to on musiał mnie odebrać, bo ja oczywiście nawet roweru nie miałem. Nikt mi nie dał jeszcze wtedy roweru. No to ja byłem w lepszej sytuacji niż ty. No, I on przyjeżdżał po mnie zawsze rano no i on już wiedział tam mniej więcej, że ja te komputery tam trochę się tam znam, coś tam robię na tych komputerach i tam, gdzie ja mieszkałem, to ta redakcja tej gazety, to był w ogóle, mogę powiedzieć, to był Tygodnik Ekspres, to on był niedaleko był tego miejsca, w którym ja mieszkałem, gdzie wynajmowałem ten pokój. I ja pamiętam, on mnie kiedyś rano tam odebrał i jedziemy tą ulicą, to była ulica Belmont w Chicago i on mówi do mnie, ty Tomek, wiesz co, ty to powinieneś pracować w takiej tu firmie, zobacz, tu jest taki Tygodnik Ekspres, ty to powinieneś tam pracować. Ale posłuchaj, ja już wtedy wiedziałem, że będę tam pracował, bo ja już byłem wtedy już po tej rozmowie z tym redaktorem naczelnym, tylko on już tam chyba, jak już się z nim widziałem drugi czy trzeci raz, jak mu przyniosłem te reklamy, jak on je zobaczył i tak dalej, to on mi powiedział, zaproponował mnie, żebym pracował dla niego, wyobraź sobie, to był cud, no bo ja sam byłem tam, ja nie miałem rodziny, tylko przyjechałem do kolegi i on mówi, ale wiesz co, możesz dopiero zacząć za 2 tygodnie, bo ja jadę na rybę do Kanady, akurat się wtedy pojawiła Kanada pierwszy raz, no to jak ja wtedy jechałem z tym Grześkiem, to jak on mi to mówił, to ja już wiedziałem, że tam za ten tydzień czy za pewien czas już będę tam pracował. Wyobraź sobie jaki zbieg okoliczności. No widzisz, tak to w życiu jest, nie? I też ludzie, po prostu, no życzliwi ludzie, którzy nas otaczają, pomagają nam w różnych sytuacjach. Tak naprawdę to wiesz, no jesteśmy w takiej wielkiej rodzinie. No, zgadza się, to tak samo te osoby, ten redaktor naczelny, to był pan Janusz, mogę powiedzieć, to oni też praktycznie mnie wtedy przygarnęli, bo ja byłem praktycznie sam, dopiero później po 10 czy tam po niecałym roku dojechała do mnie moja dziewczyna jeszcze wtedy z Polski i oni nam praktycznie bardzo w życiu pomogli, bo ja tam cały okres u nich, wiesz, pracowałem, oni nas zapraszali nas na, wiesz, na wszystkie te uroczystości, czy na urodziny, bo też wiedzieli, że ja tam po prostu, oprócz znajomych, ja tam praktycznie, wiesz, nikogo nie miałem. To dla nas to była tam jak rodzina. My do tej pory utrzymujemy z nimi kontakt. Pan Janusz już odszedł, w sumie nie tak dawno, ale z ich dziećmi utrzymujemy, jesteśmy też do tej pory, wiesz, w kontakcie, więc to naprawdę
No, to jest bardzo istotne, wiesz, i dlatego tak Kanada dla mnie to jest, wiesz, to są góry, życzliwi ludzie. Tak, Poza tym, wiesz, no mało jest miejsc na świecie, gdzie jako emigrant możesz się po prostu wtopić w tą rzeczywistość po 3 dniach od przylotu i stać się członkiem tej społeczności od razu z marszu. To jest, wiesz, to jest tylko, mało jest takich miejsc. Także naprawdę, no to jest, jak tak się cofnę pamięcią, to ten kraj naprawdę dał mi bardzo dużo w takim sensie człowieczeństwa, wiesz, po prostu jako nowy dom stał się nowym domem, tak. No i sama to tutaj w Albercie, dlatego wiesz, no wysłałem ci te zdjęcia z tej Alberty, no bo to jest naprawdę miejsce dla mnie takie bliskie sercu i taki mój dom, nie? Tak się czuję tutaj w tych górach skalistych. Naprawdę znam tak to trochę te góry od podszewki. Mam dużo znajomych, którzy po tych górach łażą, się wspinają. Wiesz, to jest dużo tutaj jest, wiesz, historii w tych górach. No tak przylgnąłem do tego miejsca, a to miejsce do mnie. tak. No ale oczywiście na to wszystko sam sobie też zapracowałeś, bo ty praktycznie sam wszystko, do wszystkiego sam doszedłeś i swoją ciężką pracą i oczywiście i nauką, że... No, szczęście, nie Ale oszukujmy się. też trzeba pomagać, tak? Szczęście, ludzie dookoła ciebie, wiesz, młodość, która jest niesamowita, bo wtedy nie boisz się niczego, zupełnie inaczej analizujesz pewne sprawy, pewne sytuacje, odważnie patrzysz się na świat. Także no takie różne rzeczy. No dobrze, dzięki Bogu, że tak się stało, jak się stało, nie? Różnie mogło być. Tak. A na koniec proszę powiedz, jakie masz plany na przyszłość i co planujesz w tym bonusowym czasie, możemy powiedzieć, Wiesz bo co? Prowadzić życie kojota jak najbardziej. To jest mój cel w życiu. Spędzać jak najwięcej czasu w lesie. To jest, wiesz, lubię biuro, lubię to, co robię. Nie powiem, że nie jest to dla mnie ważne, bo daje mi to po prostu podstawę do realizowania innych celów. No ale mam taką duszę trochę przygody. Jestem teraz już trochę starszy, wiesz, no muszę też być trochę bardziej realistyczny. Z jednej strony jestem starszy, to te rzeczy, jeżeli chodzi o wysiłek, stają się trochę inne, ale z drugiej strony więcej mam doświadczenia i wiem, jak do różnych rzeczy podejść, to już może tak się nie wysilam. Tylko osiągam te same rezultaty z mniejszym wkładem, wiesz, wysiłku. Także po prostu kontynuować to, co jest, bo jest naprawdę, nie może być lepiej. Nie powiem, żebym chciał cokolwiek zmienić, jakbym miał tylko możliwość, żeby ruszyć. Dlatego ten COVID, tak wiesz, jak był ten czas COVID-u i pozamykali, wiesz, granice, no to poczułem się jak ten pies na łańcuchu. czyli mówisz, że cały czas ciągnie kojota do lasu, tak? Do lasu, wiesz, no mógłbym po prostu spać, wiesz, w jaskini i pić wodę ze strumyka i nie potrzeba mi dużo do szczęścia, także wiesz, nie mam aspiracji żadnych, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Chciałbym tylko utrzymać kondycję, formę i zdrowie, żebym jak najdłużej mógł do tego lasu latać. A że mam las naprawdę 50 kilometrów od miasta, no to nawet jak nigdzie nie pojadę za granicę Kanady, to tutaj w okolicach Calgary mam jedno z najlepszych miejsc na świecie do spędzania czasu w takich miejscach, jakie wiesz, lubię. Nie? Zresztą Kanada, wiesz, w Ottawie też masz przecież dużo miejsc na północ od Ottawy, sama ten Ottawa River, wiesz, tam jest słynna ze spływów, wiesz, Kanadyjkami, kajakami, też super miejsca są, nie? Masz obok przecież Quebec, też fajne miejsca. Tak, zgadza się. Tutaj jest Tu w dużo... Kanadzie nie trzeba daleko jechać, żeby się zgubić w lesie. Tak, no ja tu mam las, to tu mam bardzo pod Nie, lasem, można super. powiedzieć. Mieszkamy, są piękne jeziora i praktycznie wyjedzie się poza miasto 10 minut, 20, jakby się było w innym, wiesz, w innym miejscu, piękne jeziora. Mało jest miejsc na świecie takich, gdzie są takie możliwości, żeby, wiesz, nie tylko, że ta przyroda jest czysta i dzika, ale jeszcze tak w miarę łatwo dostępna. Bo wiesz, no nawet w takim Pakistanie, no okej, jesteś gdzieś tam blisko gór, no ale żeby wbić się w te góry trochę głębiej, no to już potrzebujesz, wiesz, tragarzy
nie wniesiesz na plecach ze sobą 100 kilo, wiesz, różnych rzeczy. Musisz już mieć cały entourage, nie? Już ludzie muszą się w to zaangażować. Robi się z tego już skomplikowana sprawa. A tutaj co? Wsiadam w samochód, jadę 50 kilometrów, parkuję auto, przejdę 150 metrów od parkingu, jestem w dzikim lesie, czy w dzikich górach. Także wiesz, zupełnie innego rodzaju dostęp do tego wszystkiego jest. Tak. Posłuchaj, bardzo Ci dziękuję, że opowiedziałeś swoją historię. Dziękuję Ci za ten czas i oczywiście życzę Ci, żebyś jak najwięcej spędzał czasu w tym lesie. No, dzięki. I posłuchaj, no właśnie, ja też Ci chcę podziękować za to, co robisz, ten Twój serial tych różnych wywiadów, no to jesteś naprawdę, robisz dużą przysługę rasy ludzkiej, że po prostu rejestrujesz te archiwum ciekawych ludzkich żyć. Tyle masz ciekawych różnych gości, że jest to bardzo interesujące. Także dziękuję, że w ogóle zaprosiłeś mnie i że mogę być częścią tego Twojego archiwum. No to ja oczywiście bardzo dziękuję i właśnie posłuchaj, robię to po to, żeby wynajdywać takich kojotów jak Ty. No to dzięki. Dzięki, powodzenia i mam nadzieję, że będziemy. Tak jest. Jesteśmy w kontakcie, bardzo Ci dziękuję i Moja przyjemność. mam nadzieję, może jeszcze kiedyś zrobimy update i zobaczymy, co w lesie słychać. Albo jak przyjedziesz w moje strony tutaj na zachód, to wiesz, wyciągnę cię w góry, żebyś zobaczył, o czym mówię. To chyba muszę zacząć bardziej trenować, posłuchaj. Musisz, bo w Ontario ludzie nie wiedzą, co tutaj się dzieje. Dokładnie. To ja już od jutra zaczynam w takim razie trening. No, powodzenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć. No, dzięki, na razie. Każdy wyrusza tam, gdzie woła go świat, za marzeniami, co czekają od lat.